Lider, pośrednictwo ubezpieczeniowe, najlepsza ochrona od Beniamina. Polecam. Elektromobilność wspiera F-Stone, najlepsze urządzenia do ładowania. Kod rabatowy znajdziesz w opisie. Elektromobilność wspiera Greenway. Zapraszam na odcinek. No i mamy Jana w Skawinie, mamy i kolejnego właściciela. Tym razem Maciek i kolejny dostawczak na Zakopane Teście. Prowadź, gdzie go schowałeś? Czy warto kupić auto elektryczne? Jakie auto elektryczne kupić? Jeśli masz takie pytania, to chętnie pomogę Ci w odpowiedzi na... No kawał auta, jakie to jest wielkie! Popatrzmy, jak to się prezentuje. Tu mamy Escudo 215 60 17 100V. Port ładowania CCS-ik. No i patrzcie, tutaj nie mieści się butelka. Tutaj od biedy to by się zgrzewka wody zmieściła. No, zegary pokasowane i ruszamy w stronę Zakopanego. I co nam to dzisiaj Google pokazuje? Pokazuje nam 101 km, 2 godziny, 3 minuty, więc dzisiaj chyba będzie spory ruch. Kieruj się na północ. No to jedziemy na północ, choć Zakopane według mnie jest na południu, ale to temu, że się jeszcze nie Kieruj się odnalazł. na południowy zachód. O, teraz lepiej. To przybliż mi, czym my to dzisiaj, Macieju, jedziemy. To jest Fiat Scudo, Escudo. Tak, bateria jest 50, Bo to może być 75? 75 Aha. może być. Tak, waży tam tona 900 z hakiem, 300 ma ładowności, a 400 z przyczepką. A z tego, co się orientuję, to auto ma jeszcze kilku bliźniaków, bo ja tu widzę w środku trochę Peugeota na przykład i ty chyba się lepiej orientujesz. Tak, to jest Peugeot, to jest Toyota, to jest Citroen, to jest Opel, no i Fiat, którym akurat jedziemy. Dzisiaj jedziemy, więc nieważne czym byśmy jechali, to jest to wszystko bardzo samo. podobne. No, Ja czy tu widzę, hologramami się różni. No tak. Grillem tam z przodu, troszeczkę światłami niewiele. widzę tutaj zdecydowanie lewarek zmiany biegów z Peugeota na przykład. Super. No i to jest, Zegary takie w sumie nie wiem z czego, może akurat z Fiata. takie same widziałem w Citroenie, identyczne, niczym Aha. się nie różniły i takie samo gdzieś widziałem na nagraniu, jak na prezentacji samochodu na Oplu, identyczne, niczym się nie różniło. A faktycznie jak Opel trochę wygląda, no. No więc To mamy zaczął taki, produkować Peugeot, chyba, to jest ich projekt, Aha. chyba. Czyli prawdopodobnie czym byśmy nie pojechali, to pojedziemy Peugeotem. Natomiast będą się tu różniły te auta jakimiś smaczkami. Jak to po dostawczaku, nie spodziewałbym się tu żadnych cudów, natomiast ja osobiście nie mam skłonności do macania plastików. Według mnie ma to nie trzeszczeć, a tutaj to zdecydowanie nie trzeszczy, Nie więc... trzeszczy. I co my tu mamy z wyposażenia? Jest podstawa, czyli jest Android Auto. Android Auto. Natomiast opowiedz mi historię foteli, bo ich tu nie widzę ogrzewanych. Tu nie mam ogrzewanych foteli, nie mam ogrzewanych kierownicy. Jak się dowiedziałem już dużo po fakcie, jest to w opcji. Będąc przekonany, że jest to w standardzie, po prostu tego nie zamawiałem. Kiedyś się mnie kolega pytał, I tu będziemy w lewo skręcać. kolega się mnie pytał, no to jak w tym aucie, będziesz miał ogrzewane fotele i tak dalej? A ja mówię, no tak, nie? A zamawiałeś? Mówię, że nie. No jak się okazało, że to jest Z prawej czysto, wersja, ale krótko czysto. Poczekamy. Jest to wersja tylko dodatkowa, w związku z tym sobie nie zamówiłem i tego nie mam. Ale mówię, no auto się bardzo szybko w sumie nagrzewa, kubatura jest mniejsza ze względu na to, że jest to blaszak, także nie ma problemu, się szybko nagrzeje i trzyma dość to ciepło, także... I dość to się Jest fajnie zbiera. Nawet powiem szczerze, zaskakująco dobrze. A Jak teraz w nam Eko mówisz. jedziemy. A mówisz, to tonę 900 waży, tak? Tak. No to bardzo ładnie To wystartował. będzie gdzieś taki moment, to jest w Eko, jak go włączyłem Power, to on traci trakcję. Czyli tu trzeba, czyli włączając się do ruchu, to w zasadzie jak ruch jedzie 50 na godzinę, no To można płynnie wjechać. to można płynnie się między auta wpasować. Płynnie wjeżdżasz. Tylko żeby miejsce było, fizycznie No się wiadomo. zmieścić, nie? Jak auto jadą w jakimś rozsądnym odstępie, to możemy się tam wpasować. I dzisiaj taka przepiękna pogoda po wczorajszej ulewie i po pierwszych kilometrach w Głogoczowie mamy 24,6 kWh, ale jedziemy dzisiaj samochodem, który ma chyba z 2 metry wysokości. No jest to niesamowicie wielkie auto, tak jak się do niego podejdzie, to jestem zaskoczony, że jest aż tak duże Scudo. Kiedyś No, jakimś takie- Scudo jeździłem, ale wydawało się mniejsze. A tu jeszcze od nowości zużycie 25,5 kWh, a mamy teraz generalnie zimę, no chociaż tego nie bardzo widać w tym momencie, to są to warunki raczej zimowe i temperatury raczej Zimowe. zimowe. A kiedy go odebrałeś? 17 grudnia.
Czyli załapałeś się na mrozy i na wszystko. Tak, na śnieg, na mróz. To całkiem rozsądnie. Odebrałem go, przyjechałem do domu, wziąłem córkę i pojechaliśmy na psi patrol na Tauron Areny do O. Krakowa. Także był pierwszy test auta do Krakowa. To jeszcze powiedz widzom, skąd jesteś. Jestem z Nowego Sącza, no to do Krakowa, do Tauron Areny miałem tam 115 km. Tam pod M1 się troszkę podładowałem, no i wróciłem do domu. No i tu mamy gniazdko 12V, standardowe USB, a między fotelami jeszcze hamulec ręczny, elektryczny. Auto jest 3-osobowe, więc tu obok mnie jeszcze całkiem sporo miejsca na trzecią osobę. Menu takie, bym powiedział, dość mało rozbudowane, delikatnie mówiąc. No i patrzcie, tu mamy 70, a tu mamy ewidentnie skrzyżowanie. No to zgadnijcie teraz, ile można jechać za tym skrzyżowaniem. Podpowiem dla tych, co nie oglądali moich filmów, że jest to pytanie podchwytliwe. No dzisiaj tam nie stoją, ale tu jest taka równoległa droga, na której często lubią stać. Z takim fotoradarem wmontowanym w zderzak, w Mondeo. Jesteśmy w Myślenicach. Zrobimy próbę ładowania. Teoretycznie tutaj nawet 100 kW da się zobaczyć, ale to zdecydowanie Teoretycznie. przy pustej baterii. Zobaczymy, ile dzisiaj się uda zobaczyć. Krótki przystanek, kilka procent wbijemy i jedziemy dalej. No i podpinamy CCS-a. Tutaj jest fajna setka, bo to jest setka, która potrafi dać 250 amperów. No i zaraz spróbujemy to odpalić. Zobaczymy, czy mi się to uda. Znowu będę marudził, że nie ma karty RFID, bo gdyby były karty, to już byśmy się ładowali. A tak, no to w aplikacji dajemy tutaj start. No i zobaczymy, co dalej. Od pewnego czasu na szczęście to jest dużo szybciej. Kiedyś to trzeba było poczekać czasem 2-3 minuty. Natomiast teraz, jak widzicie, nie jest źle. Maksymalna moc 100 kW. No i zobaczymy, ile nam pokaże auto. A właśnie, czy auto nam pokaże moc ładowania? Szybkość, w sensie Jak on to pokazuje? ładowanie zakończone. Czyli na razie nie wystartowało. Teraz może jeszcze raz charging. O, ładowanie pełne. Idziemy zobaczyć, jak to wygląda w aucie. I co on nam tu pokazuje? Pokazuje nam... To jest znowu ta marka, która lubi pokazywać takie ciekawe różne rzeczy, bo pokazuje, że ładuje nam 270-300 km na godzinę, więc nie wiemy, jaka jest moc ładowania. Pokazuje nam, że naładowane do pełna za godzinę 54, ale któż się ładuje do pełna? Bardziej by mnie interesowało do 80%. Więc tu mogliby softa troszkę poprawić, czyli kilowaty i czas ładowania do 80%. Takich bym tutaj opcji zdecydowanie wymagał od producenta. No ale myślę, że 300 km na godzinę to i tak nie jest źle. My tu nie będziemy się jakoś ładować. To jest raczej taka próba niż ładowanie. No i patrzcie, jaka to jest potęga. A popatrzcie teraz. Teraz można tu na przykład 4-metrowe deski sobie przewieźć. No i kilka minut i mamy już 68% w akumulatorze. Moc ładowania spadła do 37 kW, więc zdecydowanie nie będziemy się tu dalej ładować, odjeżdżamy. Ładowaliśmy się 8 minut. Teraz zgadnijcie, do którego się zapiąć? Do tego wyższego czy niższego? Ja już wiem, że do niższego. W car scannerze wybrałem sobie po prostu jakiegokolwiek Stellantisa. W tym przypadku to był Peugeot i cała ta seria samochodów elektrycznych. No i mamy tutaj bardzo wiele funkcji. Tutaj ciekawostek. Mamy SOH 102% w tym momencie. I w tym momencie mamy w akumulatorze dostępne 27,5 kWh. Tak nam car scanner pokazuje przy 62%. Napięcie akumulatora teraz 405 V, a bateria ma 18 stopni. Na zewnątrz jest stopni 6. Jedziemy aktualnie 87 na godzinę. Tempomat ustawiony na 90. Także seria bardzo ciekawych informacji jest tutaj do wyciągnięcia, ale to dopiero car scannerem. To Maćku, jeszcze jedno pytanie, jak zwykle niedyskretne. Ile takie auto kosztowało, bo to teraz nie trzymajcie nas za słowo, bo ceny się zmieniają z dnia na dzień, ale jak w tym konkretnym przypadku udało Ci się to zakupić? Całościowo 219 coś. Prawie 220 zł. Tysięcy. Dofinansowanie z tego programu Mój Elektryk, no nie ukrywam, dużo mi pomogło.
Bo tu jest 30%, tak? 30% wartości samochodu. No to w tym wypadku, jak poszedłem do salonu w ogóle, to był czerwiec z zamiarem kupna samochodu, bo samochód też, który miałem dostawczy, no zaczął się psuć, zaczął kopcić i tak dalej, no to pomyślałem, że trzeba zmienić auto, bo za chwilę się ten pewnie rozleci. Zaraz odpowiesz na moje drugie pytanie. Skąd taki pomysł elektryczny? No właśnie, skąd pomysł na elektryczny? Poszedłem do jednego salonu, drugiego, trzeciego samochodowego. Pierwszy, no miałem Renault Trafic, no to poszedłem do salonu Renault z zamiarem kupna Trafika. Na zasadzie wejść i wyjść z autem. No, ale nie dało. Z zamiarem kupna samochodu, no to tam mi pani przygotowała tam oferty tam 2 czy 3 Trafików i przygotowała mi elektrycznego Kangura. Ten Kangur, no Plus tak... dla tej pani, bo zazwyczaj to w ogóle zapominają, że są elektryki w sprzedawcy. I zaproponowała, no i żebym się przespał z tematem, jak to zwykle, no i tam jej dał znać. No ale nic mi się nie zająknęło na temat jakichkolwiek dofinansowań. Ja nie wiedziałem, że coś takiego w ogóle istnieje, no bo Tutaj minus, bo to jest zasadniczy punkt przy dostawczakach. że, no i tak, elektryczny tyle, spalinowy tam z takim silnikiem, czy tam coś takiego tyle. No i mi się tak wydawało, no kurczę, no około 40-50 tysięcy on był droższy, ten Kangur mniejszy niż ten Trafic, który generalnie mnie bardziej interesował pod względem gabarytów. Tak się zastanawiałem, no ale tak sobie myślę, no minęło parę dni, no decyzję trzeba podjąć, no ale no to warto zapytać gdzieś w innych salonach. Pojechałem do Opla i do Citroena, no to dostałem podobne auto do tego, w wersji spalinowej, i w jednym i w drugim salonie, i Opel mi zaproponował elektrycznego. W cenie też pewnie zbliżonej do tego, już nie pamiętam dokładnie, no ale no powiedzmy to było w ciągu 2 tygodni się wszystko działo, więc te ceny pewnie, to wszystko jest z jednej fabryki auta, także ten sam model, także to było cenowo i pewnie bardzo zbliżone. No i tak trafiło, że kawałeczek dalej za salonem mamy Toyotę. ProAce przed nami. Tak. Za kawałeczek dalej był salon Fiata. No i wszedłem do tego salonu, brat mówi, a podejdź do tego Fiata, co ci tam szkodzi, nie? No to podszedłem, zapytałem, myślałem nad Ducatem, bo nie wiedziałem, że Fiat ma coś podobnego gabarytowo do tego. No ale tak patrzę, nawet stał Ducato elektryczny przed salonem. Kuknąłem sobie do niego, pan mi go otworzył. No i mówię, że chciałbym coś takiego, a czy mają trochę mniejsze. Tam był bardzo wysoki, ja go chciałem trochę niższego. No, że są, no ale mówić, że mają, weszło świeżo na rynek, bo to Fiat tego Scudo ma dość krótko w tej wersji, niedawno tam gdzieś te umowy wypodpisywali. No i że, no to mi zrobił te oferty, przedstawił. No i w międzyczasie pan mówi, że może elektryczny jeszcze, żeby mi zrobił, nie? No to dobra, no to zrób pan, no to co tam, nie? No to sama oferta nie kosztuje, a zobaczymy, jaka jest różnica w cenie. On mówi, wie pan co, no cena samochodu będzie podobna. Ja pytam się, no jak podobna, mówi, przecież elektryczne są dużo droższe od spalinowych. No ale no przecież jest dofinansowanie, a w pana przypadku, że to jest samochód kategorii N1 czy M1, no w każdym razie nie to, co jest tam 27 tysięcy złotych, tylko że to jest dostawczy samochód, to jest 30%. Do 70 tysięcy maksymalnie, z tego co pamiętam. No tak, to tam... tak. 70 tysięcy dofinansowania. No i ty praktycznie tu miałeś 60 coś? 66 tysięcy, 65 znowu coś tam z przecinkami. Niecałe 66 tysięcy. Także doszedłem do wniosku, że no i zrobił mi tą ofertę i się okazało, że jest 2 czy 3 tysiące różnicy ceny w zakupie samochodu. Między dieslem a elektrykiem. Czyli to jest tak naprawdę kwestia dogrania, nie wiem, innego radia w samochodzie, czy innego rozmiaru kół. No przy takich pieniądzach to umówmy Przy tej się, kwocie to jest wysokość jednej raty. To jest znikoma. A rozłożono ale tu musimy na dojść rat. muszę ci tu przerwać i dojść do zasadniczego tutaj pytania. Czy świadomie dobrałeś to do swoich potrzeb? No bo tutaj mamy jednak zupełnie inne tak. potrzeby trzeba mieć, żeby jeździć elektrykiem, a inne dieslem, nie? No tak, podjęcie o decyzji właśnie, żeby to był elektryk, zajęło mi 10 sekund. Czyli myślę, że to dość szybko. W głowie mi się włączył kalkulator. Odpadają mi wszystkie tankowania samochodu, bo pewnie 90% ładuję go w domu
z fotowoltaiki, tudzież z taryfy nocnej, która jest dużo tańsza. I nawet jakbym miał płacić po 200-300 zł miesięcznie za ładowanie tego samochodu w domu za prąd, to i tak nie wyjdzie taniej niż 1,5 do 2 tysięcy za paliwo zwykłe, typu benzyna czy ropa. No zdecydowanie. Więc tą różnicę w cenie ja ją mogę wrzucić w ratę samochodu, która i tak wynosi w zasadzie tyle samo, co ceny samochodu Czyli tutaj komplet spalinowego. rata plus paliwo, no w przypadku elektryka wychodzi dużo mniej, nie? W moim przypadku Mhm. rata jest podobna, bo dofinansowanie wyrównało ceny samochodów. A no tak. Więc to, co teraz zaoszczędzę na paliwie i na serwisach, to jest mój zysk. No, To jest mój dochód, można powiedzieć. dokładnie. Tyle Bo jesteś o tyle do przodu. mniej wydam, no to tyle tak jakby bym więcej zarobił. A czym mi wystarczy? No wystarczy, bo ja przeważnie tak robię między 60-80 km dziennie. Auto ma mieć zasięgu 200 z hakiem, powiedzmy nawet te około 200 km, więc spokojnie mi wystarcza, żeby się tak co drugi dzień ładować. No i tak to właśnie jest. Jeśli jeździcie nieduże, dzienne przebiegi, to elektryk w przypadku takich dostawczaków wychodzi zdecydowanie taniej. No w Twoim przypadku to jest jakieś 1500 oszczędności co miesiąc na paliwie. A cena samochodu była taka sama, więc tutaj dzisiaj znowu będziemy obalać mity. Elektryk nie musi być droższy niż spalinówka, bo w tym przypadku kosztował dokładnie tyle samo, po pierwsze, a po drugie, no dzięki temu, że tutaj Maciek ma fotowoltaikę, no to koszt ładowania jest zerowy. No i jesteśmy. Poronin główny po lewej, przed nami rondo, czyli będzie w Poroninie, przy Leninie po 91 km mamy 27,4 kWh na 100 km. Średnia 59 na godzinę z tego co widzę. Zasięgu jeszcze 44 km. I dojeżdżamy do Zakopanego, ostatni kilometry przed nami i podpytam Cię jeszcze, ile ubezpieczenie tutaj wyszło Ci w tym aucie? Ubezpieczenie coś około 4,5 tysiąca plus minus 100 zł, Więc nawet nie pamiętam będę dokładnie. się powtarzał, jak na każdym Zakopane teście w przyszłym roku koniecznie zadzwoń do Beniamina, link jak zawsze w opisie, bo Beniamin prowadzi multiagencję i naprawdę bardzo fajne oferty. Już wielu Zakopane testerów się u niego ubezpieczyło, więc polecam Ci taką opcję. Przy tej wartości samochodu czasem udaje się nawet zejść do około 3000, więc warto spróbować. Jak Warto mówią, zadzwonić. próba nie szczelba. No dokładnie. Wycena nic nie kosztuje, a czasem może się okazać, że uda się zaoszczędzić z 1000 zł. Przy czym tutaj taka uwaga, jeśli macie auto w leasingu, to warto się tym tematem zająć wcześniej, bo niektóre leasingi blokują możliwość ubezpieczenia zewnętrznego na 30 dni przed końcem obowiązującej polisy, więc tutaj warto tematem zająć się troszkę wcześniej. A przed nami już co? Na 11 Giewącik nad chmurami. Jeszcze w jaki sposób to ładujesz? Jaką masz tu ładowarkę pokładową? Ładowarkę pokładową mam 11 kW. Ładuję to w domu właśnie albo z siły, albo z gniazdka. No przeważnie z gniazdka mi to w zupełności wystarcza. Gdybym się potrzebował podładować troszkę szybciej, no to załączę wtedy na siłę, no i 11 kW pójdzie. No, biorąc pod uwagę, że nigdy nie przyjeżdżasz na zero, tylko coś masz w akumulatorze, to po 4 godzinach ładowania z siły będziesz miał pełne Praktycznie auto. pełne auto, dokładnie. Więc wystarczy, nie wiem, tam po pracy podłączyć auto, zjeść obiad i już mamy 100 km zasięgu, żeby na przykład gdzieś wyskoczyć, nie? Tak. Czasami tak mi się zdarzało, więc z autopsji mówię, jak to działa. Za chwilę będzie kolejna ładowarka na trasie naszej, czyli Orlen na Ustupie, natomiast my będziemy skręcać w lewo tutaj, omijając Zakopane. No i skręcamy w lewo, przejeżdżamy pod torami i za chwilę powinny być przepiękne widoki na Tatry. A i tak jeszcze rozmawiamy sobie, jak to było z tym Twoim zakupem. Ja to tak może w 2 słowach streszczę. Jeden sprzedawca zrobił Ci wycenę na elektryka, nie mówiąc o dopłacie. Drugi zrobił Ci wycenę z dopłatą. Jak usłyszałeś o tym, że to auto może kosztować tyle co diesel, to licząc koszty miesięczne paliwa, no nie było innego wyboru. No dokładnie.
jeszcze tak wracając troszkę do wyposażenia, jakie tu masz światło, jaki ten tempomat jest, jak to tutaj jest? No, tempomat jest tutaj podstawowy z ogranicznikiem prędkości, a światła mam zwykłe, najzwyklejsze, nie LEDowe. No, dopłata była dość duża, a no, w zasadzie jeżdżąc po mieście, tak jak ja głównie jeżdżę w zdecydowanej większości przypadków, i to najczęściej w ciągu dnia, to mi lepsze światła w zasadzie niepotrzebne. Na trasy wyjeżdżam gdzieś tam rzadko. No nie było to auto kupione na trasy, więc tutaj Nie, z zdecydowanie. premedytacją takie, a nie inne auto wybrałeś i to jest coś, co będę powtarzał do śmierci, że auto trzeba dobrać pod własne potrzeby, a w przypadku auta elektrycznego jest to szczególnie ważne, bo tutaj dochodzą kolejne wartości, jak choćby zasięg czy pojemność akumulatora, bo to ma wszystko bardzo duże znaczenie, jak potem komfortowo będzie nam się z tego auta korzystać. To jeszcze jak możesz tutaj odpowiedzieć na kolejne niedyskretne pytanie, czym się na co dzień zajmujesz? Instalatorstwem, sobie tam domofony, kamery, alarmy, jakieś tam kontrole dostępu, no trochę przy zamkach gdzieś tam robię jak potrzeba. Ze wspólnotami, spółdzielniami współpracuję w znacznej większości. Czyli potrzebujesz niedużego dostawczaka? To nawet trochę za duży, mi się wydaje, czy Nie, właśnie nie, ze względu Właśnie na nie? to, że robię różne rzeczy, nie na przykład tylko kamery, czy tylko domofony, czy jeszcze też robię przy zamkach, no warto mieć dużo różnych rzeczy, które mogą mi się przydać w różnych tematach, czy jakieś zamki mieć przy sobie, czy jakieś właśnie domofony, czy jakąś czasem kamerę, narzędzi ze względu na to też kilka rodzajów i typów. Także drabinkę, nie mam bagażnika dachowego, za to drabinkę bez problemu wkładam do środka i łatwiej wjechać przez to do garażu, że nie mam nic na dachu na przykład, czy gdzieś. No wygodniej wrzucić do środka niż się z nią Łatwiej naciągać. niż to jest dość wysokie auto, więc potrzebowałem drugie drabinki rozłożyć, żeby przypiąć tą drabinkę u góry, więc doszedłem do wniosku, że dłuższa przestrzeń ładunkowa mi niewiele w parkingu przeszkodzi, zwłaszcza, że u nas jest pod domem w ogóle nie mam problemu, a na osiedlach bardzo często tam, gdzie jeżdżę, jest prostopadłe parkowanie, więc zawsze się to auto gdzieś zmieści, bo jest tam 30-40 cm dłuższe od podstawowej wersji. Jeśli chodzi o to, żeby włożyć narzędzia, jakiś tam towar, jest bardzo wygodne. Nie mam problemu włożyć drabinkę do tego, która ma 2,5 metra na przykład długości i jestem z niej w stanie wysoko sięgnąć. I teraz druga w prawo, tak jak tamten Fiat dostawczy pojechał, Fiat za Fiatem i będziemy zaraz pod ładowarką. To jakie Twoje wrażenia są po tym miesiącu jazdy elektrykiem? Poprzednio jeździłeś dieslem, tak? Dieslem, no zdecydowanie pozytywne. Nie muszę pamiętać, żeby jeździć na stację benzynową, no bo ładuję go w domu. Wbrew pozorom ładowanie jest dużo prostsze. Nie, bo na stację musiałem jechać gdzieś tam specjalnie, bo o kurczę, kończy się, no trzeba jechać. No tak, to się tam codziennie czy co drugi dzień wieczorem wepnę do gniazdka, się tam coś podładuje i mi to wystarcza. I masz święty I spokój. mam spokój. A masz tu jakąś aplikację taką, żeby sobie tam zagrać go czy coś? Nie. Nie ma tutaj. Znaczy może ma, nie wiem, nie sprawdzałem, nie szukałem. Jak rozgryziesz, to daj znać, a ja dam stosowną informację w opisie. Nie szukałem, No tutaj. nie zastanawiałem się. No całkiem sporo tego śniegu tu przy rondzie u góry. Tu, nie? I tak, my tu jeździemy w dół. Mówię, no zacząłem... Wytrzyj mi tu szybę, Oj, bo dostałem bombę śniegową. I zaraz w lewo będziemy, pierwsza w lewo przez chodnik na Przy ten parkingu. parking. Tak. No tutaj tak naprawdę zimowo, więc za chwilę trzeba będzie się ubrać. My podjeżdżamy już na ładowarkę Greenwaya, jak zwykle podziękowania dla Greenwaya, bo Greenway sponsoruje ładowania na Zakopane Teście. się ładowało coś dzisiaj na świeżo ślady. Tak, patrzyłem, to się ładowało, ale w międzyczasie przestało. Zawsze warto sprawdzić w aplikacji. No i jesteśmy pod Centrum Edukacji Przyrodniczej. Pozostało nam 26 km zasięgu. Zobaczymy sobie jeszcze, jakie zużycie dowieźliśmy. I mamy 100 km, 27,8 zużycie i 57 na godzinę średnia. Tak to wygląda na ten moment i będziemy rozpoczynać ładowanie. I startujemy z 18%. Aktualnie moc ładowania 46 kW. To jest ładowarka 50, więc ona zasadniczo tyle potrafi dać maksymalnie z tego, co ja się orientuję.
No i pizza zjedzona, idziemy sprawdzić, ile czasu ładowało się auto przy okazji jedzenia. Przed nami Giewącik i taki przepiękny zachód słońca na prawo od Giewontu, a my idziemy sprawdzić na ładowarkę, ile ładowało się nasze auto. No i popatrzcie, ładowaliśmy się godzinę 8 minut. Tyle czasu zeszło nam zjedzenie pizzy. No i patrzcie, krótki obiadek i już 96% w akumulatorze, więc kończymy ładowanie. No i popatrzcie, co tutaj jest. Honda z rynku chińskiego, więc potrzebuję mieć przejściówkę, bo tu jest chińskie gniazdo ładowania. Tutaj teoretycznie jest typ 2, ale to też podobno nie działa, bo też jakieś chińskie. No takiego auta jeszcze nie widzieliśmy. Przemiły właściciel pozwolił nam tu troszkę ponagrywać. No takiego auta to w Polsce pewnie drugiego nie ma. Nazywa się to VE1. No bardzo fajny samochodzik. Do czego to doszło, żeby w Europie nie było takiej Hondy większej elektrycznej, a w Chinach jest. U nas jest tylko Honda E, a tutaj no bardzo fajne auto, bardzo ładne, ładnie zrobione. Jak to Honda? No petarda. Taki crossoverek wielkości może ciutkę mniejszy jak Qashqai. Na zielonych blachach oczywiście. Zobaczymy, co tu za opony. Zimowe Ultra Gripy 215 55 18. Prześwit wydaje się też dość zacny. No takie atrakcje dzisiaj na Zakopane teście. Tak wygląda przejściówka, a tak wygląda chińskie gniazdo. No bardzo fajny samochodzik. Żałuję, że go nie ma na naszym rynku, bo u nas mamy tylko miejską Hondę E. A tutaj taki naprawdę fajny auto. Jaką to ma baterię? Ile kWh? 62. No i teraz zrobimy pomiary. Tu pomiary to będą dość skomplikowane. Może spróbuję. Mogę tam wejść? Aha, dobra. No nie chcę nabrudzić. Ale tu, jakbym był mniejszy, to bym mógł się wyprostować. No tak to się nie mogę, ale da się tu wejść. No i patrzmy. Tutaj mamy 125 cm między nadkolami. Natomiast jak pojedziemy troszkę wyżej, to mamy centymetrów już prawie 160. Teraz do dachu, u góry mamy 133 cm do dachu. No i teraz spróbujemy jeszcze, ile jest tutaj. A tutaj mamy 280 cm na długość. Natomiast jakby tak policzyć może no od tej przegrody, no to jest 2,5 metra. No i prześwit to tutaj do progu to jest jakieś 20 parę centymetrów, natomiast tam troszeczkę niżej jest bateria. No niestety nie dam rady się tam wczołgać, ale tak czy siak prześwit jest całkiem spory. Tutaj po lewej mamy jeszcze tryby jazdy. To jest reakcja SP zapewne. Tutaj dużo przycisków może być, natomiast tutaj mamy tylko regulację świateł. Tutaj elektrycznie regulowane lusterka, szyby elektryczne i taka klasyczna manetka do tempomatu. Identyczną miałem 10 lat temu albo więcej w Citroenie C5. To z tej samej półki, z tej samej fabryki. A tutaj zapewne jest od radia. Bardzo podobna, też taka citroenowsko-peugeotowska maneteczka pod kierownicą. Na kierownicy z wyposażenia mamy poduszkę. No i co? Faktycznie bardzo szybko się tu nagrzewa, bo minuta i jest ciepło, no ale mała kubatura. Grzałki robią swoje, bo tutaj nie ma pompy ciepłogrzałki. Grzałki, no. Ale to przy takiej małej kubaturze to ta pompa by się nigdy nie zwróciła. Auto naładowane na 96%, jeśli dobrze pamiętam. No i co? Będziemy kasować zegary i będziemy ruszać. Tu się przytrzymuje, tak? Chyba tak. Tak. Zegary pokasowane, pokazuje nam 216 km zasięgu przy tych 96%. Ruszamy w stronę Krakowa. No i 15:05 i słońce zaszło za Tatrami. Nawigacja nam pokazuje godzinę 40 i 16:45 mamy być u celu. No i popatrzcie, na harendzie narciarze śmigają, a my tutaj zjeżdżamy. Za chwilę będziemy na ustupie. 4, prawie już 5 km za nami. Zużycie nam się na razie nie wyzerowało, ale już jest bardzo fajne, bo już jest 4,2 kWh
na 100. Zimą zazwyczaj się nie udaje tych zużyć wyzerować, latem jak najbardziej. No i popatrzcie, teraz tak mniej więcej kamera jest na wysokości mojego wzroku. No i z tej perspektywy to ja oglądam dachy wszystkich samochodów, które przejeżdżają naprzeciwko i to całkiem takich sporych, więc jedzie się tym jak autobusem dwupiętrowym na pierwszym piętrze. Niesamowicie fajnie. Ja lubię takimi busami jeździć. Jak ktoś lubi generalnie jeździć busami, no to z takiego Escudo będzie bardzo, bardzo zadowolony. Tak jak dla mnie to brakuje mi aktywnego tempomatu, bo jestem do tej funkcji bardzo przyzwyczajony, a poza tym bardzo przyjemna, miła jazda. No i tutaj taki wielki Ford przeciwka jechał i widać było, co? No wszystkie te auta to oglądamy ich dachy. No. Petarda. No jesteśmy w Nowym Targu. Zużycie to 12,9 kWh. No i tutaj w zasadzie to od Nowego Targu, od podwójnej prostej, to jedziemy w takim koreczku. On raz jedzie, raz się trochę turla bardziej niż jedzie. A jak widzicie, tutaj już wielka budowa zakopianki po lewej. Ciekawy jestem, kiedy pojedziemy tym nowym odcinkiem. A tymczasem możecie podziwiać widok, jaki ja mam zza kierownicy. No niesamowicie tu się jedzie. Fajnie. Ja bardzo, bardzo lubię takimi busami jeździć. Jestem zachwycony. Bardzo przyjemny, precyzyjny układ kierowniczy, aczkolwiek trzeba raczej się troszkę więcej nakręcić jak mniej. Do tego trzeba się na pewno przyzwyczaić. A tak poza tym to gdyby nie to, że siedzi się zdecydowanie wyżej, to jedzie się jak osobówką. Mam wrażenie, że tu jest inne przełożenie główne na tej przekładni redukcyjnej, bo to auto ma, z tego co kojarzę, podobny moment obrotowy jak reszta Stellantisów, ale zdecydowanie lepszą reakcję na gaz, szczególnie przy mniejszych prędkościach. To auto po prostu zwija asfalt, a co do tego potrafi trakcyjnie sobie poradzić, więc no naprawdę petarda. Nie myślałem, że takie Scudo mnie dzisiaj tak pozytywnie zaskoczy. No i jest i sławny wędkarz z Klikuszowej, wędka do góry, więc mieliśmy dzisiaj dobrą pogodę. A tymczasem 28 km za nami, 42 to jest nasza średnia, ale patrzcie, co się przed nami dzieje. Jeden sznurek. Zużycie to 15,4 kWh na ten moment. No i jesteśmy z powrotem pod Janem w Skawinie. Przejechane 100 km, zużycie to 17,8 kWh na 100, średnia 59 na godzinę. Zasięgu pozostało jeszcze 140 km. Tutaj mamy takie całkiem fajne światła, dzięki którym będzie nas cokolwiek widać. Tutaj dodam jeszcze, że bardzo fajny podłokietnik. Ja takie podłokietniki lubię. Bez podłokietnika na początku jechało mi się tak dziwnie, a potem jak tutaj Maciej mi go pokazał, to już rewelacja. Łapka w górę za ten podłokietnik dla Fiacika. Ma jeszcze półkę A właśnie, półkę na laptopa. jeszcze pokaż. Nie wiem, na ile to będzie widać, bo jest ciemno, a GoPro po ciemku nie widzi. Ale mamy tu taki stoliczek. Bardzo sprytny z patent. małym schoweczkiem, na przykład na telefon czy na coś, nie wiem. Bardzo fajne auto, bardzo mi się nim przyjemnie jechało, bardzo wysoko tu się siedzi, także na wszystkich patrzymy z góry. Prowadzi się to całkowicie jak normalna osobówka, nie ma jakichś tu tendencji do wielkich przechyłów. Mamy tu dość duży rozstaw osi, dość fajny komfort. No oczywiście, że każdy musi się przejechać i sam pod siebie takie auto dobrać, ale ja jestem znowu pozytywnie zaskoczony. Dzisiaj Escudo mnie naprawdę pozytywnie zaskoczyło. No i to chyba tyle. Do tego dodam, że auto w takich prędkościach do 100 na godzinę naprawdę dynamicznie, potem ta dynamika gdzieś tam się wytraca, no ale to naprawdę kawał auta, prawie 2 tony i prawie 2 metry wysokości z tego co kojarzę, więc zdecydowanie kawał auta. Dobra, nie przedłużam. Jak zawsze wszystkim bardzo dziękuję za uwagę. Patronom dziękuję za wsparcie i do zobaczenia. Cześć! Cześć, cześć, dzięki.